Proszę Państwa, nazywam się Sebastian Lennert, reprezentuję firmę KS Industry Solutions. Przyjechaliśmy z Gliwic, tutaj z okolicy. Temat mojej prezentacji to właśnie wykrywanie niepożądanych zmian w produkcji za pomocą kontroli wersji. To będzie temat, powiedziałbym, o kaliber lżejszy niż poprzednia prezentacja, która też bardzo mi się podobała. Nie ukrywam, że jesteśmy trochę jakby laikami w tym temacie cyberbezpieczeństwa. Gdzieś tam jest to dla nas taki nowy świat. Ja postaram się Państwu powiedzieć o tym, czym my się zajmujemy, w jaki sposób się to wpasuje w temat przewodniej konferencji, a naszym celem tutaj jest poznanie Państwa i cieszę się bardzo, że przyszliście tak licznie, że mieliśmy ciekawe rozmowy i mam nadzieję jeszcze będziemy mieli tutaj, bo jest to okazja, żeby też nawiązać jakąś współpracę, wymienić się doświadczeniami. O czym chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć? Nawiązując do tematu przewodniego konferencji, jakim jest cyberbezpieczeństwo, ja z kolei chciałbym się skupić na temacie, jakim są automatyczne backupy i kontrola wersji na urządzeniach OT. Chciałbym powiedzieć, dlaczego to jest coraz ważniejszy temat, który nabiera coraz poważniejszych konsekwencji, jeżeli go totalnie zaniedbamy. Dlatego podzielę się naszymi doświadczeniami, które zdobyliśmy podczas rozmów z firmami w wdrażaniu naszego systemu, który służy do właśnie automatycznych backupów. Przytoczę kilka ciekawych case study i ciekawostek, można powiedzieć, ze świata naukowego, statystyk, które pokazują, jak to faktycznie wygląda. Porozmawiamy również o różnych strategiach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w systemach OT, jakie podejście my jesteśmy w stanie klientom zapewnić, co my tutaj jesteśmy w stanie jako KS zapewnić, żeby w tym procesie wspomagać firmy w Polsce i nie tylko. I przejdźmy dalej. Dokładnie. Troszeczkę czcionki, widzę, się rozjechały. Natomiast na początku wypada się przedstawić. Tak jak powiedziałem, reprezentuję firmę KS Industry Solutions. My działamy w zasadzie od lat 90., a zaczynaliśmy jako biuro konstrukcyjne i świadczyliśmy jakby usługi, robiliśmy projekty głównie dla branży samochodowej. Można powiedzieć, że od 20 lat zajmujemy się również softwarem, a od 13 lat jesteśmy technologicznym partnerem firmy Siemens. Tutaj widzicie w tej chwili na ekranie obszary, w których my się poruszamy, o czym będziecie mogli z nami również porozmawiać przy naszym stoisku. Historycznie zajmowaliśmy się dostarczaniem i szkoleniem systemów CAD-owskich, również dalej mamy to w naszej ofercie. Natomiast szukając dla siebie takiego nowego obszaru kompetencji, bardzo mocno zaangażowaliśmy się w symulacje komputerowe. Na pewno gdzieś spotkaliście się z pojęciem cyfrowe bliźniaki, czy to zakładów produkcyjnych, czy maszyn. I my mamy właśnie różne narzędzia, które umożliwiają tworzenie takich cyfrowych bliźniaków. Czyli jeżeli mamy firmę, która zajmuje się budową maszyn, czy integratora, który stawia fabrykę i linie zrobotyzowane, bądź logistyczne, czy magazyny, to my dysponujemy narzędziami, które pozwolą zbudować cyfrowego bliźniaka, czyli cyfrową reprezentację takiego zakładu, po to, żeby zanim on powstanie, żebyśmy byli w stanie przetestować taki model, zwalidować główne założenia, a także, żeby automatycy byli w stanie po prostu szybciej przystąpić do procesu tworzenia kodu, dzięki możliwości testowania go właśnie na takiej cyfrowej reprezentacji. Żeby daleko nie szukać, może posłużę się przykładem. Obecnie realizujemy jedno wdrożenie w okolicach Krakowa. Jest to modernizacja magazynu i tutaj będzie ona się odbywała w czasie przestoju tego magazynu w trakcie wakacji. Będzie tylko 3 tygodnie na to. Czasu jest niewiele i tutaj, żeby zapewnić większy komfort firmie, która to realizuje, my dostarczamy jakby im cyfrowego bliźniaka tego magazynu, a oni są w stanie testować na bieżąco kod, który piszą, sprawdzać, debugować. No i na pewno nie w 100%, ale z pewnością w kilkudziesięciu procentach są w stanie dopracować lepiej ten kod i jakby sobie wiele stresu oszczędzić już później na etapie właśnie tej modernizacji. No i ostatnia działka, którą się zajmujemy, to jest ten świat automatyki. To jest to, co nas dzisiaj tutaj jakby sprowadza, ponieważ to też otwiera się przed nami trochę nowy obszar. Ja cieszę się, że tutaj się mogę dowiedzieć wielu nowych rzeczy, a jeżeli chodzi o ten świat automatyki, to my jako partner Siemensa dostarczamy oprogramowanie tej firmy, ale tutaj temat mojej prezentacji będzie dotyczył innego jakby rozwiązania i możliwości, które daje, czyli Octoplanta. Co to jest Octoplant? To jest narzędzie, którego autorem jest firma Ovezi MDT. To są tak naprawdę dwie firmy, które jakiś czas temu się połączyły i obydwie były takim światowym liderem, jeżeli chodzi o zarządzanie danymi w systemach OT. No i też jakby tematy bezpieczeństwa, automatycznych backupów. One były dla siebie bezpośrednią konkurencją i się połączyły. To nowe narzędzie właśnie nazywa się Octoplant.
No i to jest takie scentralizowane repozytorium danych, które umożliwia w sposób automatyczny jakby tworzenie backupów, a także w momencie, kiedy nastąpi jakaś awaria, przestój, czy coś się stanie z naszym systemem, z naszą infrastrukturą, to możemy bardzo szybko przywrócić stan poprzedni, ten, który był działający. No, firma działa już dość długo na rynku, posiada dość dużą pulę sprawdzonych klientów, którzy korzystają z tego typu rozwiązań. To są takie największe światowe marki jak Coca-Cola, Heineken, BMW, Audi, Siemens, Lego i wiele innych. Czyli można powiedzieć, że globalne marki jakby już korzystają z tych narzędzi, a my tutaj jesteśmy jednym z tych 100 partnerów, o których widzicie informacje na ekranie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby jakby te rozwiązania wdrażać tutaj na naszym rynku, a oznacza to, że my posiadamy wiedzę, doświadczenie i kompetencje, żeby takie procesy przeprowadzać. Zanim przejdę do części głównej tej mojej prezentacji, to chciałbym wam pokazać takie króciutkie wprowadzenie, żeby ten temat trochę bardziej zarysować. To będzie taka krótka animacja bez dźwięku, postaram się na bieżąco komentować, ale nie wiem, czy będę w stanie ją uruchomić. Bo to jest filmik. Gdyby pan mógł tam właśnie kliknąć, żebyśmy wiedzieli, jakie są ramy tego naszego tematu dzisiejszego, jeżeli chodzi o systemy produkcyjne. W systemach produkcyjnych mamy do czynienia z różnymi trendami, na przykład dążenie do ciągłości produkcji, zapewnienie elastyczności, wprowadzanie poprawek, backupów. Mamy ryzyko cyberataków, ale mamy też systemy, które są zbudowane z różnych urządzeń, różnych vendorów. I tutaj, dysponując takim scentralizowanym repozytorium danych, jesteśmy w stanie w momencie przestoju dość szybko odzyskać dane i wrócić do stanu poprzedniego działającego, a dzięki porównywarce wersji, którą to narzędzie oferuje, mamy możliwość sprawdzenia niezależnie od branży i od urządzeń, które mamy na zakładzie, właśnie co, gdzie, kiedy, dlaczego i przez kogo było zmieniane. Czyli to jest taka baza z informacjami, które pozwolą nam utrzymać nasz system sprawnym, a w momencie wystąpienia czy jakiegoś incydentu, czy przestoju, wszystko jedno, czy to z powodu błędu człowieka, czy cyberataku, czy nie wiem, katastrofy naturalnej, która zniszczyła fabrykę, to my dysponujemy tymi danymi w jednym miejscu i jesteśmy w stanie przywrócić ten stan poprzedni. To rozwiązanie, o którym mówię, stanowi taki pomost pomiędzy właśnie światem OT i IT, czyli tymi dwoma światami, które dość słabo są skomunikowane, a my jakby zapewniamy integrację i te dwa obszary mogą się zobaczyć nawzajem, tak? Zobaczyć te, że tak powiem, aspekty, czy te obszary, że tak się powtórzę, które tak naprawdę są tutaj istotne. Więc po takim krótkim wprowadzeniu, gdzie myślę, że postarałem się w miarę prosto zarysować, o czym chciałbym porozmawiać, przyjrzyjmy się na sam początek wyzwaniom, jakie stoją przed kierownikami zakładów i specjalistami od infrastruktury OT. No bo to są tak naprawdę te osoby, które odpowiadają za to, żeby te nasze fabryki działały w sposób wydajny, ciągły, no i bez żadnych zakłóceń. Tutaj dość dużo wyzwań stoi przed takimi osobami i tutaj przytaczam niektóre z nich. Trendy, o których mówiłem, czyli dążymy do zapewnienia ciągłości produkcji, chcemy jakby tutaj wyróżniać się czymś i chcemy naszym klientom zapewnić lepszą personalizację, czyli często jest to produkcja małych wolumenów, jest duża zmienność. To się wiąże oczywiście z częstymi przezbrojeniami, więc tutaj tych zmian dość sporo. Pojawiają się jakieś aktualizacje, ktoś wprowadza poprawki. To jest pierwsze wyzwanie. Druga sprawa to prawdopodobieństwo cyberataków, które gdzieś tam rośnie. To zdarza się, każdy z nas słyszał o takiej historii, zresztą mój poprzednik opowiedział o kilku takich. Jest to potencjalnie możliwe, takie historie się zdarzają, jak widać. No i tutaj ci kierownicy też jakby czuwają nad tym, żeby to wszystko działało prawidłowo. Mamy tutaj do czynienia z systemami heterogenicznymi, czyli mamy tutaj na zakładzie urządzenia różnych producentów, które często się ze sobą komunikują i tutaj też trzeba to wszystko, no to musi wszystko działać w sposób właściwy. A żeby to tak działało, to też potrzebujemy ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje i potrafią tego używać, potrafią to naprawiać i tutaj też problemy kadrowe są wyzwaniem dla takich kierowników. Proces wykrywania luk w naszych zabezpieczeniach to jest coś, co
No niestety na polskim rynku, gdzie my głównie wdrażamy, widzimy je zaniedbywane, dopiero kiedy problem się wydarzy i to już jest de facto za późno, to wtedy gdzieś tam no, szuka się tych przyczyn, tych luk, nie robi się tego wcześniej, a tutaj staramy się promować takie podejście, żeby no właśnie te systemy były coraz bardziej bezpieczne. No i wzrost danych w cyfrowej produkcji. Na pewno na prezentacji początkowej była mowa o czwartej rewolucji przemysłowej, piątej rewolucji. Te tematy się już tak trochę zdewaluowały, dużo się o tym mówi w mediach i w przestrzeni publicznej. Natomiast no, nie można zaprzeczyć, że gołym okiem widać wzrost tych danych. Jest ich coraz więcej na produkcji, a w zasadzie to bardzo dużo i żeby tutaj nie zgubić się w tym wszystkim i żeby jakieś sensowne informacje z tych danych wyciągnąć, no to też potrzebujemy jakichś systemów, które będą prowadziły ich analizę i wyciągały jakieś wnioski w formie czy to raportów, czy jakichś dashboardów. Więc tutaj widzimy, że jest dość sporo wyzwań, żeby taka produkcja w dzisiejszych czasach mogła działać w sposób płynny i niezakłócony. No i tutaj z pomocą przychodzi nam kontrola wersji, między innymi. Po co i dlaczego kontrola wersji? Ze względu na to, że mamy tak dużo tych urządzeń, o których mówiłem i stają się one coraz bardziej, powiedzmy, smart, to tak naprawdę okazuje się, że w pewnym momencie, żeby po prostu nie wygenerować sobie za dużo problemów, musimy zapanować nad tym bałaganem. Potrzebowalibyśmy systemu, który będzie pilnował za nas porządku, który będzie to robił automatycznie i tak naprawdę w tych rosnących systemach, gdzie coraz więcej jakby tych urządzeń mamy, to żeby wprowadzał właśnie taki porządek, ład, żebyśmy wiedzieli, co było zmieniane, przez kogo i kiedy. Wydaje się, że w obecnych czasach staje się to dość taki obligatoryjny temat z tego powodu, że po prostu no im dłużej jakby z tym zwlekamy, tym będzie ciężej, żeby to wszystko później okiełznać. Chciałbym się podzielić kilkoma takimi tematami, które gdzieś tam dowiadujemy się od naszych klientów. My tutaj działamy głównie na rynku polskim, jeżeli właśnie chodzi o cyfrowe bliźniaki maszyn czy zakładów produkcyjnych, a także o te automatyczne backupy. I często jeżeli prowadzimy rozmowy właśnie z firmami głównie produkcyjnymi czy logistycznymi, które gdzieś tam zajmują się też systemami magazynowymi, to tutaj bardzo często pojawiają się tematy, które w tej chwili widzicie na ekranie i tutaj no nie zawsze to wygląda dobrze. Po pierwsze, myślę, że warto by się było, żebyśmy również się tutaj razem zastanowili nad tym, jak to wygląda w naszym przypadku, w przypadku urządzeń i naszej infrastruktury OT. Po pierwsze, jak wygląda poziom naszej świadomości, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian? Czy jeżeli ktoś wprowadzi jakąś zmianę na jakimś urządzeniu, czy osoby odpowiedzialne dostają jakieś powiadomienia, co zostało zmienione, przez kogo, gdzie i kiedy? Wiemy od naszych klientów, że często odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło, czy dysponujemy jakąś historią backupów, historią tych wszystkich kopii zapasowych, które mamy, to też często jest utrudniony dostęp do tej informacji, albo jest po prostu bałagan, tak? Że to jest gdzieś na dysku sieciowym, różne wersje, stare, nowe, nie wiemy, która jest ostatnia, więc tutaj no, często słyszymy od klientów, że nie mają do końca tego uporządkowanego. Kolejna ważna sprawa to, czy wiemy o tym, jak długo po wprowadzeniu zmiany była ona aktywna. Dlaczego jest to bardzo ważne? Okazuje się, że jak mamy wadliwy program i generuje on jakby wadliwe produkty, to bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, od kiedy ten, że tak powiem, zły program jest na maszynie, żebyśmy w stanie byli zidentyfikować, którą partię produktu ewentualnie trzeba wycofać. Okay? To jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście branży spożywczej czy farmaceutycznej, no bo tam gdzieś tam problemy z recepturami, takie rzeczy się zdarzają i tutaj dobrze mieć taką większą kontrolę informacji na ten temat. Czy jesteśmy w stanie szybko odzyskać dane, które utraciliśmy w przypadku przestoju? Tak jak powiedziałem, powody mogą być różne. To może być błąd człowieka, to może być nie wiem, katastrofa naturalna, jakiś atak czy incydent właśnie OT. Generalnie pojawia się przestój i czy jesteśmy w stanie przywrócić szybkie działanie naszego zakładu, co też posiadanie procedur w takim zakresie jest jak najbardziej zgodne z wymogami tej dyrektywy NIS-2, bo tam jakby zakłada się posiadanie procedur na takie wypadki. Kolejne pytanie, które często się gdzieś tam pojawia, to jak wygląda kwestia dostępu do wgrywania poprawek na sterowniki, roboty czy inne urządzenia? Kto nadaje takie uprawnienia? Czy jeżeli były jakieś nieautoryzowane próby wgrania nowego programu, czy ktoś w ogóle dostaje powiadomienie na ten temat? To też często klienci mówią, że
albo no nie do końca tak u nas to działa, albo no nie za bardzo w ogóle się tym zajmujemy, albo ufamy naszym klientom, że oni nie będą jakby wpychać paluchów w nie swoje sprawy. Co też jest takim trochę naiwnym podejściem, bo no potem jest szukanie po prostu winnych, kto coś zmienił i dlaczego coś nie działa. No i kolejna kwestia, ścieżka audytu, to już trochę mówiłem przy odzyskiwaniu danych, to już w przypadku firm, które mają standardy, procedury, jak na przykład wprowadzić odzyskiwanie danych w zakładzie. No dobrze, można powiedzieć, że jednym z takich kluczowych czynników w prowadzeniu biznesu jest wydajność. Wydajność to też oznacza przede wszystkim, że skupiamy się na tym, co daje firmie jakby wzrost, rozwój, przynosi zyski, a wiecie bardzo dobrze, że czasem mamy do czynienia, czy to w produkcji, czy nie tylko, z czynnościami, które są bardzo czasochłonne, ale są praktycznie wcale nieproduktywne. Takie powiedzmy gaszenie pożarów, tak, czyli coś się zepsuło, mamy przestój, musimy reagować i tak na bieżąco od przestoju do przestoju. I tak właśnie z tymi przestojami jest, że właśnie prowadzą po pierwsze do utraty produktywności, czyli zmniejszają naszą efektywność, obniżają produkcję, to generuje wielotysięczne koszty, o czym jeszcze będę mówił, no i to jest coś, do czego chcemy nie dopuścić. Takim następstwem wgrywania programów, które są wadliwe, albo poprawek, które tutaj więcej szkodzą niż pomagają, są problemy z jakością. I tutaj to nie zawsze będzie tak, że od razu będziecie wiedzieli o problemie. Niekiedy takie produkty zostaną przygotowane, już dostarczone do klienta i wady mogą wychodzić dopiero po czasie. A potem się okazuje, że ktoś wgrywał jakieś inne parametry do programu i powstały ukryte wady w produkcie. To oczywiście naczarpuje reputację naszej firmy, do naszej marki, do naszych produktów i tego też jakby chcemy uniknąć. I jeszcze jednym następstwem tutaj wprowadzania takich nieautoryzowanych zmian jest wpływ na bezpieczeństwo i ryzyko związane z urządzeniami. Czyli wgrywając jakiś program, który działa nie tak jak powinien, możemy doprowadzić do sytuacji, że czy to maszyny przedwcześnie się zużywają, to może prowadzić do awarii, czy stwarzamy wręcz ryzyko niebezpieczeństwa dla pracowników. No dobrze by było znowu wiedzieć, kto to zrobił, kiedy, dlaczego i jaka jest poprzednia dobra działająca wersja. Ograniczone śledzenie i analiza zmian i znowu, zobaczcie, pojawia się przestój, fabryka staje i chcemy jak najszybciej przywrócić ją do właściwego działania, dlatego bardzo przyda nam się śledzenie, co właśnie było zmieniane i przez kogo, kiedy, żebyśmy byli w stanie szybciej to miejsce wyłapać i przywrócić do stanu poprzedniego. A teraz chciałbym się z wami podzielić, proszę państwa, kilkoma statystykami, takimi też ciekawostkami. Widzicie w tej chwili na ekranie, to jest badanie, które przeprowadziła firma ABB. Miało ono premierę w zeszłym roku, to są dość świeże dane. Częścią tego badania było weryfikacja, jaki jest wpływ nieplanowanych kosztów, jakie są koszty nieplanowanych przestojów według branż. Tutaj widzicie branże, które były brane pod uwagę w ramach tego badania. I tutaj okazuje się, że nie średnia, to tak naprawdę jest mediana tych kosztów, czyli wartość środkowa. Wynoszą one coś w okolicach $125,000 za godzinę przestoju. Na początku pomyślałem, to jest niemożliwe, to są jakieś bardzo duże cyfry, to nie może tak być, nie? Tym bardziej wiedząc, że w automotywie te kwoty wyglądają trochę inaczej. Natomiast wczytując się w szczegóły tego badania, doszedłem tutaj do informacji, że w całym tym procesie było uwzględniane różne dodatkowe czynniki. A jakie? Na przykład to, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z przestojem i nie jesteśmy w stanie zrealizować terminowych dostaw produktów dla różnych branż, jesteśmy obciążeni różnego rodzajami karami po prostu, tak, za zwłokę, tak. W momencie powstania przestoju musimy czasami usunąć produkty, które są wadliwe. Czasami tracimy surowce, które wykorzystaliśmy, oczywiście tracimy energię, musimy później być może zapłacić pracownikom za nadgodziny, żeby podgonić z produkcją, więc to wszystko kumuluje się na taką kulę śnieżną, która prowadzi do dość dużych kosztów. No oczywiście to bardzo się różni w różnych branżach, natomiast zawsze to jest coś nieprzyjemnego, to jest taki nieproszony gość, ten przestój, który się pojawia, no i sprowadza się do tego, że po prostu tracimy dużo pieniędzy i czasu. Chciałbym teraz pokazać kilka takich ciekawych case studies. Tak się niestety złożyło, czy stety, że są to przykłady z branży przede wszystkim spożywczej. Do czego mogą doprowadzić nieplanowane przestoje, jakie one spustoszenie mogą
tutaj siać w produkcji. I pierwszy przykład to jest firma Peter Pan. To jest producent żywności, między innymi masła orzechowego i miała miejsce taka sytuacja w roku 2007, że zgłoszono ponad 400 przypadków salmonelli. Okazało się, że tutaj problem był dość szeroki, pojawił się w 47 stanach. Zatrzymano tutaj oczywiście produkcję, musiano wycofać wszystkie słoiczki, że tak powiem, z masłem orzechowym na 3 lata wstecz, czyli do roku 2004. Przez 6 miesięcy, przez 6 miesięcy jakby te produkty zniknęły z półek sklepowych, no i koniec końców firma również poniosła karę finansową, więc to był dość duży problem. Następnie firma Cheerios. Tutaj firma jakby na pudełkach swoich produktów tutaj informowała klientów, że są to produkty bezglutenowe. Firma korzystała z metod, które były oparte, to były metody mechaniczno-optyczne, żeby te ziarna, które gluten zawierają, oddzielać od zwykłych. Okazuje się, że coś zawiodło, czy to źle wgrany program, czy awaria jakiegoś systemu i w pewien sposób ta mąka z glutenem przedostała się do produktów. Zgłoszono tutaj przez kilka osób chorobę, potem wiadomo pozwy, jak to w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że trzeba było wycofać 1 800 000 pudełek z rynku i teraz znowu, czy my śledzimy tutaj od kiedy produkujemy daną partię produktu, na jakich nastawach, kiedy był robiony update, czy wgrywane były poprawki. Więc tutaj to znowu jakby zablokowało cały proces na jakiś czas, znowu były jakieś tutaj nałożone kary i problemy z tym związane. I ostatni przykład, akurat branża restauracyjna. Ponad 600 klientów zgłosiło chorobę spowodowaną spożywaniem posiłków w tych restauracjach. To były takie kuchnia meksykańska. Okazuje się, że tutaj był problem z produktami, które były wykorzystywane w kuchni ze względu na no, czy to ich dystrybucję, czy produkcję. Trzeba było zamknąć restaurację, zdezynfekować, wymienić wszystkie surowce. No to spowodowało, że te kilka restauracji było przez pewien czas zamkniętych, ludzie stracili pracę, no i też generalnie nieprzyjemna sytuacja. To pozwolę sobie pominąć. Słuchajcie, do czego nas prowadzi, do jakich wniosków prowadzą nas te historie i ta garść statystyk, o których powiedziałem? Po pierwsze do tego, że zwiększając jakby nakład inwestycyjny w naszych firmach, w systemy, które będą w sposób automatyczny dla nas przygotowywały backupy i pilnowały wersji, co było zmieniane, przez kogo i kiedy, jesteśmy w stanie szybciej reagować na tego typu zdarzenia, a czasami wręcz im zapobiegać. Dostajemy do dyspozycji większą kontrolę, bo wiemy właśnie o tych zmianach, które były wprowadzane, a system jest, można powiedzieć, skalowalny. Możemy zacząć od jakiegoś zakładu, potem wprowadzić kolejny, potem magazyn i tak dalej, a założenie ma być automatyczny, czyli on jakby ma przejąć od nas pilnowanie porządku, czy to z programami na roboty, na sterowniki, na skanery, kamery, czy w ogóle obieg dokumentacji w systemach OT. Ten system ma nas jakby w tym wyręczyć i ma tutaj pilnować tego porządku. No i integracja działów, to o czym powiedziałem, wiemy, że dość słabo są skomunikowane działy OT, IT, a system takie scentralizowane repozytorium z backupami, z historią zmian, taki logbook, gdzie mamy wszystkie zmiany wypisane, to jest też wartość dodana dla IT, którzy mają dostęp do tych informacji i mogą sobie sprawdzać, jaki jest stan na przykład backupów na dzień dzisiejszy. I chciałbym już tak przechodząc do podsumowania, taką analogię Państwu przedstawić. Proszę się zastanowić, jak to wygląda w przypadku telefonów komórkowych czy komputerów osobistych, które każdy z Was posiada. Czy musicie się zastanawiać, kiedy wykonać w sposób ręczny update, czy macie zrobiony backup. Generalnie to się dzieje z założenia samo. My możemy oczywiście, mamy taką kontrolę, że możemy sobie to zaharmonogramować, żeby to się wydarzyło na przykład w nocy, kiedy śpimy, czyli zapobiec takiemu przestojowi, ale to generalnie dzieje się w sposób automatyczny. A widzimy, że na produkcji to często wciąż jest taki proces manualny i chcemy właśnie dążyć do tego, aby podobne rozwiązanie, które zaspokaja podobne potrzeby, również w systemach tych produkcyjnych mogło mieć miejsce. I w tym celu my jesteśmy dostawcą, ale też wdrażamy rozwiązanie u klienta, które się nazywa Octoplant. I tutaj widzicie takie 8 filarów, na których się to narzędzie opiera.
ta prezentacja jest dość taka krótka i ma tylko was jakby tematem zainteresować, ale ja zaproszę was później do naszego stoiska, gdzie będziemy mogli już o szczegółach pogadać, jak to w praktyce wygląda. Na razie chciałbym, żebyście tylko wiedzieli, że rozwiązanie opiera się właśnie na zarządzaniu urządzeniami IoT w naszym zakładzie, na zabezpieczeniu waszych aktywów, na możliwości przywrócenia w przypadku jakiejś awarii czy przestoju poprzedniego działającego programu, no i zbiera szereg różnego rodzaju danych, które możemy wizualizować w formie raportów czy wykresów, jak wygląda poziom naszego bezpieczeństwa w aspekcie backupów, które mamy z naszych urządzeń. Tutaj chciałbym powiedzieć, że my tutaj jesteśmy dość otwarci, jeżeli chodzi o współpracę w zasadzie z większością wiodących producentów automatyki na rynku. Mamy liczne integracje, a gdyby się okazało, że którejś z firm tutaj nie ma, to mamy też ogólne interfejsy, więc my jesteśmy w stanie trzymać w naszym serwerze dane w zasadzie z dowolnego urządzenia produkcyjnego. A jak widzicie, mamy też zaufanie kilku większych marek na rynku, które korzystają z tego typu rozwiązania. To jest też ich bezpieczeństwo, że jest po prostu system, który czuwa nad tym, że proces działa płynnie, a gdyby taka awaria czy przestój się przydarzył, możemy wrócić. I to, na czym chciałbym zakończyć, to znowu nawiązując taką klamrą do tematu przewodniego konferencji cyberbezpieczeństwa. To jest narzędzie, które zapewnia pewną lukę. Tutaj to nie jest jakby rozwiązanie, które w pewien sposób bezpośredni jakby chroni przed atakami. To jest taka ostatnia deska ratunku. Czyli jeżeli pomimo naszych firewalli, monitorowania sieci dojdzie do jakiegoś incydentu i w najgorszym wypadku zakład stanie, to my mamy jedno miejsce, w którym mamy całą historię wersji, od aktualnych po poprzednie i te przyszłe, nad którymi inżynierowie pracują, jesteśmy w stanie dość szybko jakby powrócić do poprzedniego stanu, kiedy to wszystko działało. I tutaj jakby jest ta luka, którą ten system jest w stanie uzupełnić w aspekcie tutaj cyber security. To wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać o szczegółach, to zapraszamy do naszego stoiska, gdzie jesteśmy w stanie Wam też pokazać, jak to działa, w jaki sposób, porozmawiać o naszych historiach wdrożeń, więc zapraszam bardzo serdecznie do rozmowy później. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.